1986 roku ogłoszono amnestię, która, prawdę mówiąc, była jednak zaskoczeniem. Bo była to amnestia rzeczywiście szeroka. Już niewiele było tutaj do protestowania, z wyjątkiem może jednego faktu, iż jej przyjęcie było przymusowe. To nie zawsze jest korzystne dla oskarżonego. Czasami korzystniejsze jest, żeby doprowadzić do procesu. Tutaj nie było rady w tym wypadku. Ona była obligatoryjna. I dlaczego się na tę amnestię zdecydowano? I zresztą można powiedzieć, że dlaczego się decydowano również na pozostałe amnestie, tylko ta była najbardziej szeroka. No myślę, że dlatego, by uspokoić społeczeństwo, by rozbroić społeczeństwo, że z rachunku komuś tam wypadło, iż demonstracje na rzecz uwięzionych uniemożliwiają wprowadzenie tu jakiejś stabilizacji do naszego życia. I rachunek był chyba słuszny. I od razu stała się rzecz paradoksalna, bo ta amnestia bardzo ostro ugodziła w Solidarność i Podziemie. Można powiedzieć, że przez długi czas nie można się było pozbierać, bo nie było wiadomo, co dalej robić, na jakim statusie dalej egzystować. W ogóle ludzie się pogubili. Muszę powiedzieć, że pierwsze miesiące poamnestyjne były przerażające. Były po prostu. Nikt nie wiedział właściwie, jak w nowej sytuacji się znaleźć. No po tym jakoś się pozbierano, ale jeżeli ktoś ten efekt również przewidział we władzach, to jest genialnym socjotechnikiem. No ale tutaj oczywiście przy wszystkich tego rodzaju rzeczach dużo rolę odgrywa konieczność utrzymania też jakiegoś obrazu wobec zagranicy. No to ciągle są te sprawy, czy banki przesuną spłaty, nie przesuną, czy trzeba odsetki płacić od razu, czy jeszcze za parę lat. No i na to nie ma rady na takie sytuacje, trzeba coś ustępować. To też był niewątpliwie jeden z podstawowych motywów tego wszystkiego.